Dzień dobry, cześć, hello, Andrzej Stabelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Zaczynamy następne spotkanie z płytami winylowymi. Od czego zaczynamy? Od płyty, która po angielsku brzmiałaby Motorway to Hell, a nazywa się tak naprawdę Highway to Hell, czyli nie po angielsku, raczej po amerykańsku, a może australijsku nawet. Słuchajcie, grupa AC/DC, Highway to Hell, czyli Autostrada do piekła. Autostrada do piekła, wspominałem Wam ostatnio, że filmów o tematyce płyt winylowych będzie coraz mniej, a filmów o tematyce filmowej będzie dużo. Skłamałem, bo nic nie będzie, żadnych filmów o tematyce filmowej. O winylowej będzie faktycznie dużo mniej. A to dlaczego? A to dlatego, że nie będę miał czasu szukać płyt, ze względu, że od poniedziałku po 20 iluś tam 6-8 miesiącach wróciłem z urlopu do pracy, znaczy do innej pracy podjąłem robotę jako kierowca. No, kierowca niby, co? Nic takiego. Ale naprawdę bardzo fajna, ciekawa praca. Dlaczego ciekawa? Otóż na przykład dzisiaj byłem, bo to akurat dwie płyty leżą, a jedna płyta leży o tematyce filmowej. Dzisiaj byłem w takim miejscu, Pinewood Studios się nazywa. Wczoraj byłem też, przedwczoraj byłem i tak dalej. I słuchajcie, tydzień temu usłyszałem, że kręcą Indiana Jones 5. część. To było tydzień temu. Dzisiaj byłem już na Stage 2. Stage 1, czyli w hangarze numer 1, kręcą film, chyba bez Harrisona Forda w tym momencie, bo widziałem dzisiaj dużo statystów w strojach komandosów niemieckich, tylko że nie wiem, czy to II wojna światowa, no komandosi chyba w II wojnie światowej się dopiero pojawili, czy po prostu mundury z I wojny światowej, bo wagon, który widziałem, ciemnozielony, wyglądał mi raczej taki z I wojny światowej. Renówkę, którą mijałem, to też taka jakiś 2020 rok. No i jeszcze właśnie fragmencik kabiny. Fragment kabiny, wyglądało mi to na kabinę pilota śmigłowca, chyba że to jest może Cepelina, czyli kabina sterownika. No w każdym razie w filmach będzie działo się coś w wagonie kolejowym, na pewno w kabinie jakiegoś samolotu czy sterowca Cepelina. No i w jakimś kościele albo w kaplicy. No w każdym razie obejrzałem kaplicę od spodu, z tym, że dwie olbrzymie dziury, tak jakby bomba wpadła. Fantastycznie to wygląda, w filmie będzie jeszcze lepiej wyglądało. Dobra, chciałem powiedzieć, że już koniec z filmami, ale nie. Footloose, muzyka do filmu Footloose. I co my tu mamy? Między innymi to ja zmienię okulary. O, i od razu widzę promokopia. Proszę bardzo, naprawdę nie widziałem. Złoty znaczek, promokopia. Jestem bardzo daleko od kamery. Nie wiem, czy to będzie widać. For promotion only, ownership reserved by CBS. Sale not allowed. Numer 4299. Pierwszy raz widzę numerowaną, limitowaną promokopię. 4299, Footloose. Mamy tutaj Kenny Loggins, Shalamar, Dennis Williams, Nick Remo, Bonnie Tyler, znowuż Kenny Loggins, Sammy Haggard, Karla Bonow i Moving Pictures. Ok. Następnie Jean-Michel Jarre, Oxygen. Wracając do tej mojej pracy, oprócz tego, że jeżdżę po miejscach, gdzie kręcą filmy, w tym tygodniu, bo w tym tygodniu zacząłem, co nie, to byłem na 3 planach filmowych, filmy realizowane przez BBC. Wczoraj byłem przez Matrixa, Pinewood Studios, ale nie koło Slough, tylko na południu. Shepherd to się chyba nazywa. A oprócz tego też na sceny, gdzie będą występowali artyści, przygotowanie tych scen też będę jeździł. No w każdym razie tak, Jean-Michel Jarre, 8. Teraz co mamy jeszcze? Hello, I'm Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. Wytwórnia CBS, pojedynczy albumik. Co jeszcze w środę, bo te płyty będą w środę w Słupsku. John Paul Jones, Love is in the Air. Pamiętam, lata 70. przebój. 70. który to może być? 5. chyba. Dobrze, nie będę sprawdzał. This is Cher. Pickwick, amerykańskie wydanie. This is Cher. Proszę bardzo. 78 rok. Wczoraj przesłuchałem.
Simply Shadows, albumik z lat 80., 87, wytwórnia Polydor, Queen Life Killers, pierwsze tłoczenie. Płyty w mintowym stanie. Przy zakupie, jak sprawdzałem, myślę, że w międzyczasie nic się nie zmieniło. 79 rok, koncert grupy Queen Life Killers. Teraz Van Halen 5150 5150. Co jeszcze mamy? W środę jeszcze w sklepie pojawi się Paul Simon i Graceland. Proszę. Oprócz tego Slade Crackers, The Christmas Party Album. Już jeden chyba był z parę filmów nazad. Teraz mamy następny. Bad Company, Straight Shooter. Oprócz tego chyba się pojawi, bo się właśnie zastanawiam, czy sobie nie zatrzymać, bo to jest jedno z pierwszych albo pierwsze tłoczenie, w sumie dokładnie nie sprawdzałem. Ta okładeczka, fantastycznie, to wszystko jest wytłoczone. Grupa The Eagles. Grupa The Eagles, Made in Germany, czyli Niemcy tłoczyli na rynek europejski. Następnie The Glitter Band, Rock and Roll Dudies i The Glitter Band, czyli członkowie zespołu, który towarzyszył Garemu Glitterowi, a właśnie o nim mowa, i mamy Remember Me This Way, czyli następna płytka Garego Glittera, bo ten albumik był już chyba z 2 tygodnie temu, czy tam 2 filmy temu, 3 filmy temu, bo tak, bo filmy były 3-4 kręcone tygodniowo, albo i 5 nawet się zdarzało. Zresztą w tym roku więcej nakręciłem filmów, a mamy dopiero początek lipca, 2 lipiec dzisiaj. Więcej filmów nakręciłem w tym roku niż przez cały poprzedni rok. Tak mniej więcej to wygląda. Ok, Elvis, Moody Blue. Proszę bardzo. Oprócz tego jeszcze Elvis Now. Może nie now, ale w przyszłym tygodniu w środę będzie w Słupsku. 72 rok, wytwórnia RCA Victor. I jeszcze jeden Elvis i pod tytułem płyta się nazywa Elvis. Zawiera piosenkę Full. To jest akurat informacja o tym. Styx chyba też był niedawno, ale mam po raz drugi. Tylko że okładeczka już taka sobie, VG. No i pokażę Wam tą płytę, bo jest grawerowana. Uwielbiam to pokazywać. Podejdę. Nie wiem, czy będzie widać. Trochę ją poruszam. No dobrze, starczy. Także mamy do czynienia z grawerowaną płytą. A album nazywa się Paradise Theater. Proszę bardzo. Oprócz tego jeszcze, jak ktoś lubi dżem albo marmoladę, no ja mam akurat marmoladę dla Was. Może kanapki tą marmoladą nie posmarujecie, ale przyjemna dla ucha jest ta marmolada. Śpiewają między Oblada między innymi Mr. Tambourine Man, Summer in the City, Hey Joe i tam jeszcze parę innych kawałeczków. Także 73 rok, Obladi Marmalade, największe przeboje prawdopodobnie niż kompilacja. Tak, na pewno, bo Oblada zaśpiewali, zanim Beatlesi wypuścili płytę, to pozwolili zaśpiewać Marmalade, Oblada. Ok, Animals, największe przeboje, The Most of Animals, House of the Rising Sun, Bring It On Home to Me, proszę bardzo. Alan Price, The Best of Alan Price. Action Replay Records, wytwórnia Emerson, Lake and Palmer i album Words Volume 2. Proszę. Co jeszcze w środę? W środę jeszcze na popmaster.pl i w sklepie Popmaster Record Shop pojawi się Electric Light Orchestra i Out of the Blue. Proszę bardzo. Elektrycy. Niestety. Mówię niestety nie ma ani stacji kosmicznej, ani plakatu w tym akurat zestawie. No przykro mi. I teraz mamy wykonawcę Beer. Proszę. Coś country, rock country. Teraz język sobie połamie. Ta płyta jest wystawiona, a wykonawcą jest Young V.G. Malmsteen's Rising Force. Odyssey. Young V.G. Malmsteen Rising Force. Na pewno źle powiedziałem. Polydor wytwórnia, 88 rok. Mamy tutaj do czynienia z heavy metalem. I na koniec country, rock country i długi bieg, The Long Run, The Eagles. The Eagles, Bill Szymczyk na pewno. Aha, nie ma.
The Eagles, Bill Szymczyk, myślałem, że się pojawi, ale on chyba jest tutaj na tym. Tak. Hi Mom, The Long Run. Wytwórnie Elektra, wydanie włoskie. Tak, to jedyna płyta włoska, pozostałe to albo amerykańskie, albo angielskie wydania. Słuchajcie, to na tyle. A nie na tyle. Słuchajcie. Co prawda dzisiaj Beatlesów nie było, ale zdaje się, że mam kilka albumów Beatlesów. I coś takiego zrobimy. Do każdego zakupionego albumu na płycie winylowej Beatlesów dołączymy bezpłatnie taką torebkę. Proszę bardzo. The Cavern Club, Liverpool, założony w 1957 roku. The most famous club in the world. Najbardziej znany klub na świecie. Wiecie chyba dlaczego. Dlaczego płyta będzie do płyty dołączona ta torebka? Dlatego, że to był klub, gdzie Beatlesi w sumie wypłynęli na szerszą wodę. Tam zaczynali. No dobrze, słuchajcie. Do następnego spotkania i to już za chwilę.